W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o tym, jak Związek Sowiecki napadł na Finlandię w listopadzie 1939 roku. Dowiecie się, dlaczego nie zdobył tego kraju, mając tak ogromną nad nim przewagę. Każda wojna musi mieć jakąś konkretną przyczynę, nawet gdy jej wybuch wydaje się być oczywisty. I dokładnie taką przyczynę wymyślili Sowieci, aby zaatakować sąsiadującą z nimi Finlandię, z którą wcześniej podpisali układ o nieagresji. W tym celu 26 listopada 1939 roku Sowieci ostrzelali swoje własne terytorium w pobliżu granicy z Finlandią. Po tym ostrzale szef sowieckiej dyplomacji Wiaczesław Mołotow wydał notę, oskarżając w niej Finów o dokonanie zbrojnego ataku na Związek Sowiecki. To właśnie ten incydent stał się dla Sowietów powodem rozpoczęcia wojny z Finlandią. Rankiem 30 listopada 1939 roku nad Helsinkami pojawiła się eskadra sowieckich bombowców. Pierwszą serię bomb zrzuciła na helsiński port, drugą serię bomb zrzuciła na helsiński dworzec kolejowy. Wkrótce potem sowieckie samoloty ostrzelały z broni pokładowej helsińskie lotnisko i położony niedaleko niego Fiński Instytut Techniki. Zrzucone przez sowieckie samoloty bomby wywołały pożary. Były też ofiary śmiertelne. Gdy sowieckie samoloty znikły, w mieście rozległy się syreny. Kolejny nalot sowieckich samolotów na Helsinki miał miejsce zaledwie kilka godzin później. Jego rezultatem były kolejne pożary i kolejne ofiary wśród zwykłych cywili. Tego samego dnia, w którym miały miejsce naloty sowieckiej eskadry bombowców na Helsinki, siły lądowe sowieckiej Armii Czerwonej przekroczyły południową i wschodnią granicę Finlandii. Na południu 7. i 13. sowiecka armia zaatakowały przesmyk karelski. Z kolei na północ od jeziora Ładoga uderzyły 8. i 9. sowiecka armia. Natomiast na arktycznym odcinku fińskiej granicy ze Związkiem Sowieckim do ataku przystąpiła 14. sowiecka armia. Łącznie Sowieci zgromadzili w rejonie fińskiej granicy prawie 450 000 żołnierzy. Te siły miały zdobyć Finlandię. Taki był ich cel. W chwili, gdy Armia Czerwona uderzyła na Finlandię, na Kremlu trwały już przygotowania do powołania nowego fińskiego rządu. Na jego szefa wybrano Otto Wilhelma Kusinena, fińskiego komunistę i działacza Kominternu. Kusinen wysłuchiwał ostatnich dyrektyw, jakich udzielał mu szef sowieckiej dyplomacji Wiaczesław Mołotow. Powołanie nowego fińskiego rządu miało być kluczowym krokiem prowadzącym do stworzenia Demokratycznej Republiki Finlandii, która miała być pod całkowitą kontrolą Związku Sowieckiego. Ten scenariusz w następnych latach będzie powielany przez Sowietów we wszystkich krajach, do których wkroczy sowiecka Armia Czerwona. To właśnie tak zaczęła się wojna sowiecko-fińska, która przeszła do historii jako wojna zimowa. Uderzenie tak potężnych sił Armii Czerwonej na niewielką Finlandię spowodowało, że oddziały fińskiej armii zostały zmuszone do wycofania się na linię Mannerheima, która swoją nazwę wzięła od Karla Gustawa Mannerheima, głównodowodzącego fińskich sił zbrojnych. To właśnie linia Mannerheima miała być główną linią obrony Finów. Gdy fińskie oddziały wycofały się na linię Mannerheima, siły Armii Czerwonej miały ją przełamać, ale nie zdołały tego dokonać. Finowie bronili się dzielnie. Było jednak jasne, że opór Finów wcześniej czy później
zostanie przez Armię Czerwoną złamany. Jej przewaga nad siłami fińskimi była zbyt duża, aby tak się nie stało. Tymczasem w Europie narastało oburzenie z powodu sowieckiej napaści na Finlandię. W rezultacie tego oburzenia Związek Sowiecki został usunięty z Ligi Narodów, międzynarodowej organizacji powstałej w wyniku traktatu wersalskiego, która miała działać na rzecz pokoju i współpracy w Europie. Wiele europejskich krajów otwarcie zadeklarowało swoje poparcie dla Finlandii, ale pomimo tych deklaracji pomoc dla niej nie nadchodziła. Na początku grudnia 1939 roku Finowie ściągnęli wszystkie swoje siły w rejon linii Mannerheima, a następnie rozpoczęli kontrnatarcie przeciwko siłom Armii Czerwonej. Ale po jakimś czasie to kontruderzenie zostało przez Sowietów zastopowane. Finowie musieli więc ponownie wycofać się na linię Mannerheima. Jednak na początku stycznia 1940 roku Finowie przystąpili do nowego uderzenia przeciwko Armii Czerwonej. Udało im się wówczas zamknąć w okrążeniu i odizolować od dostaw żywności i amunicji dwie sowieckie dywizje, 44. i 163. Wskutek tego oraz z powodu zimna zginęło co najmniej kilkanaście tysięcy sowieckich żołnierzy. Pierwsza faza wojny wydawała się być zwycięską dla Finów, ale wojna dopiero nabierała rozmachu. W końcu stycznia 1940 roku Sowieci zgromadzili nowe siły na fińskim froncie i 1 lutego rozpoczęli kolejną ofensywę na przesmyk karelski, który miał wówczas strategiczne znaczenie. Gigantyczna przewaga w ludziach i sprzęcie Armii Czerwonej sprawiła, że 11 lutego 1940 roku przełamała ona linię Mannerheima. 2 dni później Armia Czerwona przełamała także linię fińskiej obrony w innych częściach Karelii. W rezultacie tego Finowie zostali zmuszeni do odwrotu. Ich sytuacja robiła się coraz trudniejsza. Francuzi i Brytyjczycy, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie przysłali Finom z pomocą swojego korpusu ekspedycyjnego. Finowie musieli więc nadal walczyć samotnie z kilkakrotnie silniejszą Armią Czerwoną. 27 lutego 1940 roku fińskie siły przystąpiły do nowego kontrnatarcia. Po kilkudniowych walkach udało im się w rejonie miejscowości Lemeti zamknąć w okrążeniu 18. i 168. sowiecką dywizję oraz sowiecką 34. Brygadę Pancerną i rozbić je. Tylko części z nich udało się wyrwać z fińskiego kotła okrążenia. To był wielki sukces Finów w walce ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Na początku marca 1940 roku nadal trwały zacięte walki. Jednak Armii Czerwonej udało się znowu przełamać fiński front w kilku miejscach. Jej ogromna przewaga w ludziach i sprzęcie zaczynała dawać znać o sobie. Finowie włączyli wówczas do walki swoje ostatnie oddziały rezerwowe. Byli już potwornie wyczerpani. Zdarzało się nawet tak, że fińscy żołnierze zasypiali w okopach, trzymając w rękach swoje karabiny, ale dowódcy Armii Czerwonej o tym wszystkim nie wiedzieli. Finom coraz trudniej było utrzymać swoje pozycje. Perspektywa kapitulacji stawała się nieunikniona. W zaistniałej wówczas sytuacji Finowie poprosili stronę sowiecką o zawieszenie broni. 8 marca 1940 roku do Moskwy udała się fińska delegacja, aby negocjować warunki zawarcia pokoju. W rezultacie tego 12 marca 1940 roku podpisany został traktat pokojowy,
kończący tą wojnę. Finowie w zamian za pokój zostali zmuszeni do oddania Sowietom części swojego terytorium, w tym między innymi przesmyku karelskiego, okręgu Sala, Półwyspu Rybackiego oraz portu Petsamo na północy. Musieli również zgodzić się na wydzierżawienie Sowietom Półwyspu Hanko na 50 lat. Ten traktat pokojowy sprawił, że prawie 420 000 Finów musiało opuścić swoje domostwa i przenieść się w głąb swojego kraju. Ale dzięki temu Finlandia zdołała uratować swoją niepodległość. Bilans wojny zimowej był jednak dla Sowietów bardzo bolesny. Zginęło prawie 250 000 sowieckich żołnierzy. Przegrane przez nich bitwy były szokiem dla Stalina. Sowiecki dyktator zaczął wówczas szukać winnych tych porażek. Z kolei dla Finów ostateczny rezultat wojny mógł być powodem do dumy. Bili się niezwykle dzielnie i nie dali pokonać sowieckiemu Goliatowi. A poza tym uratowali swoją niepodległość w sytuacji, gdy cały świat skazał ich już na klęskę. Ale mogli być również dumni ze swojego dowódcy, marszałka Karla Gustawa Mannerheima, dzięki któremu mogli tego dokonać. Na pewno nie było żadnego uzasadnienia dla sowieckiej agresji na Finlandię. Przyznał to zresztą po wielu latach następca Stalina Nikita Chruszczow. Sowiecka napaść na Finlandię w listopadzie 1939 roku była jedynie kolejnym etapem wspólnego z Niemcami podboju Europy. Związek Sowiecki, atakując Finlandię, nie działał w imię zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jak mówiła sowiecka propaganda, ale w imię opanowania Finlandii, która w wyniku zawartego przez niego paktu Ribbentrop-Mołotow miała przypaść właśnie jemu. W następnym moim filmie opowiem Wam o konferencji w Teheranie, która była punktem zwrotnym w polityce aliantów wobec Polski w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, co było tego powodem i jakie miało to dla nas skutki. Ten film zatytułowałem Alianci przeciwko Polsce. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.